Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o wyjątkowej włóczce, która zdobyła serca wielu miłośników dziergania. Moje również. Bohaterem tego odcinka jest włóczka firmy Drops Brushed Alpaca Silk. To luksusowa mieszanka alpaki, jedwabiu, która zachwyca swoją miękkością, delikatnością. Opowiem Wam o jej składzie, o właściwościach, a także o projektach, w których się sprawdzi i o moich doświadczeniach w dzierganiu właśnie tą włóczką. Pokażę, jak wygląda w próbce z innymi włóczkami, ponieważ już kilka takich zrobiłam próbek, oraz w projekcie, który aktualnie mam na drutach. Skład tej włóczki to 77% alpaki i 23% jedwabiu i w 25 gramach jest około 140 metrów włóczki. Producent zaleca druty 5 mm i mówi, że w próbce 10 cm na 10 cm jest 17 oczek i 22 rzędy. Ale jeżeli chodzi o próbki, to sami wiecie, jeden dzierga ciasno, drugi luźniej. Często wychodzą te próbki zupełnie inaczej. Czasem naprawdę jest duża różnica między udziergiem jednego rękodzielnika a drugiego. I oczywiście należy te próbki robić samodzielnie. Potem, jak już zrobicie taką próbkę, na pewno trzeba ją zablokować, czyli wyprać w ciepłej wodzie, odcisnąć, pozostawić do wyschnięcia i wtedy dopiero policzyć, ile tak naprawdę oczek wychodzi Wam na 10 cm. Jestem teraz na stronie Dropsa i widzę, że jest akurat promocja 9 zł, więc ci, których dzisiaj zachęcę, to warto z tej promocji teraz skorzystać. Zwróćcie uwagę, tutaj pięknie producent już zaprojektował takie zestawy kolorystyczne. Myślę, że te zestawy można by było wykorzystać w projektach, bo one pięknie do siebie pasują. Bardzo bogata gama kolorystyczna. Tutaj mamy klasyczną biel, idealna na takie projekty bardzo eleganckie. Tutaj mamy jasny beż, uniwersalny szary, który pasuje niemal do wszystkiego, głęboka czerwień, idealna na taki sezon zimowy. I dla wszystkich miłośników beży i naturalnych kolorów, spójrzcie, jaki piękny migdałowy, czekolada, bardzo ładna, jasny beż, śliczny. No i ten marcepan. Myślę, że te wszystkie kolory piękne będą się ze sobą komponować, a do tego jakbyśmy dołożyli na przykład jasny morski do tych beży i na przykład jeszcze taki pacyficzny błękit, też by się pięknie ze sobą komponowały. Także z pewnością każdy z Was znajdzie coś dla siebie, dlatego że tak jak widzicie, gama kolorystyczna jest bardzo bogata. Nawet wykorzystując już te gotowe zestawy, zobaczcie, można pięknie coś sobie skomponować. A co najważniejsze, możemy tą włóczkę łączyć z innymi włóczkami i tutaj mamy takie polecenia, na przykład Drops R razem z Brushed Alpaca Silk, a tutaj popatrzcie, lody takie truskawkowe, czyli wiśnia i razem z tym różem dają taki fajny efekt. Tutaj mamy jasno-niebieski, też pięknie to wygląda, czyli R plus to. R ma takie delikatne przetarcia białe i dlatego ta próbka tak wygląda, z takimi przetarciami wychodzi. I to we wszystkich jakby odcieniach, spójrzcie. Na przykład tutaj, tylko czyli są no ewidentnie dwa kolory, bo tutaj jest ekry biały i ten drugi piaskowy róż. Także widzicie, że połączeń może być wiele. Te akurat były z Drops, te akurat były z połączenie z włóczką Drops R, ale może być tak samo na przykład z włóczką Daisy i z włóczką Daisy już troszkę inaczej ona wygląda. Zobaczcie, jest bardziej zwarta i też piękne połączenia mogą być. Na przykład takie połączenie ekry z ekry, szarości razem połączone, bądź takie pomarańcze, albo czerwienie, dwie. Tutaj widzimy połączenie Baby Merino z Brushed Alpaca Silk i też bardzo fajnie wychodzi. Zobaczcie, to jest taka cieniutka Baby Merino. Zobaczcie, no i tu mamy połączenia Baby Merino różne, na przykład taki beż połączony
czyli taka jasna czekolada z beżem. Pamiętajmy, że ta Brushed Alpaca Silk jest bardzo lekka. Ona jest lekka jak piórko. Jeżeli chcemy troszkę obciążyć ten sweterek, chcemy, żeby go było czuć na skórze, no to wtedy trzeba dać taką bardziej mięsistą włóczkę. No i do takich włóczek właśnie należy merino. A tu mamy z włóczką Fabel. Fabel ma taką wielobarwną nitkę i połączenie z alpaką daje właśnie takie delikatne, subtelne, kolorystyczne przejście. Po blokowaniu wygląda tak pięknie, natomiast pokażę Wam, jak ona wygląda i jak ta włóczka wygląda przed blokowaniem. Zobaczcie, jaka jest różnica przed blokowaniem. Te oczka wyglądają takie nierówne, jest mnóstwo takich różnych supełków. Co prawda tutaj ten projekt jest troszeczkę większymi drutami robionymi, bo ten projekt jest robiony drutami 5,5, natomiast ta próbka jest robiona drutami 5 mm, także jest troszeczkę inna, zobaczcie. Więc na pewno 5 mm będzie mniej prześwitujące, natomiast ja tutaj chciałam, żeby on był taki mega piórkowy i lekki sweterek, więc ten projekt będzie bardzo taki lekki, delikatnie prześwitujący. Taki chciałam, żeby był, dlatego większe druty wzięłam, ale ta próbka, zwróćcie uwagę, tu producent mówi, że potrzeba 17 oczek i 22 rzędów na 10 cm kwadrat. Natomiast moja próbka wyszła 15 oczek i 23 rzędy, ja robię luźniej i także na 1 centymetr, jeśli będę przeliczać jakiś projekt właśnie drutami 5 mm, to potrzebuję 1,5 oczka. Natomiast w przypadku już tego projektu musiałabym przeliczyć jeszcze raz, teraz akurat tutaj nie mam przy sobie danych, ale to na pewno będzie inaczej, inne obliczenie. Ona jest stosunkowo cienka, więc jeżeli chcemy zrobić taki projekt piórkowy, lekki, możemy zrobić z jednej nitki i to jest też fajne, że tak naprawdę możemy robić różną grubością drutów. Jeżeli chcemy taki bardziej gęsty ściek, tak jak tutaj, to jest właśnie 5, tak jak mówi producent, ale na przykład tak jak w tym moim projekcie zrobiłam 5,5 drutami i też jest ok. Można też ciaśniej, jak komu pasuje, tylko trzeba wcześniej zrobić próbkę i policzyć sobie oczka. Natomiast tą cienką nitkę bardzo fajnie dodać też do innej włóczki. Ja na przykład połączyłam tą włóczkę z Drops R z taką włóczką, która ma w swoim składzie 65% alpaki, 28 poliamidu i 7 wełny. Świetna, lekka, miękka, ciepła. To jest też kolor Ecri, przepiękna włóczka i połączyłam tą nitkę właśnie R z tą nitką cienką Brushed Alpaca Silk i wyszedł mi taki właśnie piękny projekt. On jest grubszy, bo gdybym zrobiła tylko i wyłącznie z tej włóczki, to pokażę Wam już jak ta próbka by wyglądała. To wyglądałoby to tak. Byłaby jaśniejsza na pewno, dlatego że ta jest ciut, ma jaśniejszy kolor od tego. Więc cały projekt zrobił się taki bardziej kremowy, widzicie? A jak zrobiłam z samej tej włóczki próbkę, to ona jest bardziej taka no biała, jaśniejsza i biała, ale zwróćcie uwagę, że już oczka są ciaśniejsze, no bo to jest jedna nitka, tak? Także zupełnie już inaczej ten ściek wygląda. Ja tu zrobiłam sobie taki otulacz, golfik. Odsunę troszkę kamerę. Taki otulacz golfik na szyję, cieplutki. Tutaj akurat ten golfik zrobiłam na maszynie Centro, a potem dorabiałam drutami właśnie ten dół. Ten golfik jest pokazany na moim filmiku, także możecie sobie zerknąć i zobaczyć, jak on wygląda. Ale połączenie tych dwóch włóczek dało bardzo fajny efekt ciepłej, milutkiej, lekkiej, puszystej tkaniny. Tutaj zrobiłam próbkę z podwójnej nitki Brushed Alpaca Silk drutami 6 mm, także grubsze druty niż w pojedynczej nitce, bo w pojedynczej nitce użyłam drutów 5 mm. I tutaj na 5 mm wyszło mi 15 oczek, 23 rzędy. Zdecydowanie taki przezroczysta bardziej tkanina, lżejsza, a tutaj taka bardziej mięsista grupa, więc z pewnością będzie cieplejszy projekt z tej włóczki. I 6 mm to było 14, na 10 cm wyjdzie 14 oczek, 20 rzędów. Natomiast ta próbka jest zrobiona z nitki Merino Extra Fine plus Brushed Alpaca Silk, czyli dwie włóczki. Ta Merino Extra Fine to jest 100% Merino, ona jest taka bardzo
może nie bardzo, średnio cienka, tak? No ale jak to merino ma, to merino jest taka skręcona z wielu cienkich włóczek, widzicie? Także jest zupełnie gładka, śliska, więc ta włóczka Brushed Alpaca Silk dodała jej właśnie takiej puszystości i lekkości. I wyszła taka tkanina, bardzo fajna, także polecam połączenie tych dwóch włóczek Merino Extra Fine i Brushed Alpaca Silk. Druty 6 mm, wyszło mi 15 oczek, 19 rzędów. Także tak to wygląda. Ta próbka jest cięższa niż ta próbka, tak? Bo tu mamy dwie nitki Brushed Alpaca Silk, a tu mamy właśnie Merino plus tą alpakę. Merino jest cięższe, dlatego ten wyrób będzie cięższy, a ten będzie zdecydowanie lżejszy. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ta recenzja włóczki Drops Brushed Alpaca Silk pomogła Wam lepiej poznać jej zalety i zdecydować, czy będzie odpowiednia do Waszych projektów. Jeśli mieliście już okazję z nią pracować, koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Też jestem tego bardzo ciekawa, bo wiele projektów jeszcze z tej włóczki nie zrobiłam, a chętnie poczytam i dowiem się, co o niej sądzicie. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście subskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i cóż, dziękuję, że byliście tutaj ze mną i do zobaczenia, w zasadzie do usłyszenia następnym razem. Cześć!